Siema, Janek Bochowicz z tej strony, wszyscy wiedzą, mistrz UFC, light heavyweight, pół ciężkiej. Słuchajcie, zapraszam Was wraz ze mną do obejrzenia materiału Operacja Big John, to materiał z 2014 roku, także fajne wspomnienia, żebyśmy to obejrzeli razem. Będzie to taka zapowiedź też tego, że za niedługo ruszam z przygotowaniami i będą pojawiały się kolejne wideoblogi do kolejnej walki. No i mamy pierwszy odcinek Centrum Medyczne MML. Ta klinika tu uratowała nie tylko mnie, ale wielu zawodników, także tutaj trzeba kłonić się przed nimi nisko. 130 chyba już. Godzina może przespałem. No, to są najgorsze momenty dla sportowca. Kontuzja. Wiesz, parę chwil przed operacją. I zaraz Się zacznie. no. Ale z drugiej strony można taki czas później wykorzystać na rzeczy, na które normalnie nie masz czasu, nie? I skupić się na jakichś tam, nie wiem, technikach, rozciąganiu. No wiadomo, że te pierwsze 2-3 tygodnie po operacji to tylko leżysz praktycznie, ale później już zaczyna coś się ruszać, więc można tam robić właśnie jakieś takie coś, co normalnie w życiu byś nie... No nie ma na to czasu na normalnym świecie. Była kontuzja kolana, zerwany ACL. Po prostu zaczął się odzywać. Ja zrobiłem kilka walk bez tego ACL-a, ale w pewnym momencie już mięśnie nie trzymały. Jak za każdym razem, jak wchodziłem na wyższe obroty, to mi noga po prostu uciekała i stwierdziłem, że... Pamiętam, że chyba byłem w Szwecji wtedy na treningach, jeśli dobrze pamiętam. I mi to kolano tam strzeliło na sparingu i powiedziałem, że jeżeli mi się coś takiego stanie w walce, znaczy strzeliło, uciekło mi tak bardzo, że mnie tak po prostu zabolało, że przez 10 minut nie potrafiłem wstać z ziemi. Mówię, mi tak ucieknie i tak strzeli w walce, no to przegram walkę przez kontuzję, więc już mówię, no nie mogę sobie na to pozwolić. Trzeba to zoperować, bo to była już druga operacja tego typu w moim życiu, więc wiedziałem, z czym się to je. Lecimy dalej. Tekken, który już nie pamiętam. Power Phoenix. Tu się nic nie zmienia, cały czas gram jakby coś. Tekken na propsie. Jedna z niewielu bijatyk, którą lubię. Ale w ogóle jak wygląda, jaki dzieciak. Chudy Juras, to już jest w ogóle historia. A w ogóle w tle jeszcze świętej pamięci Dariusz Mróz, Gargamel, trener, który zginął w wypadku samochodowym. Fajny człowiek. Jeszcze na Stula klub. Fajne czasy. Szkoda, bo w bardzo złym momencie przydarzyła mu się ta kontuzja. Ja nie mówię o czysto finansowych aspektach, bo wiadomo, że dla Fajny klub, fajne miejsce, ale coś się kończy, coś się zaczyna. Tak miało być. Długo tam w ogóle ćwiczyłeś? No u nas tu od początku jak się przeprowadziłem do Warszawy, no 10 lat nie pamiętam, no ale parę ładnych lat tam spędziłem na macie u Pawła. na pewno Janka boli, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam finał tego wszystkiego będzie szczęśliwy i należy U Jurasa się tylko głos nie zmienia. Sorry Łukasz. Na treningach w Holandii, gdzie się szykowałem jeszcze do rewanżu z Sokoczu, to tak mi się wydaje, że tam się to wszystko zaczęło, bo tam pierwszy raz poczułem to kolano, że coś jest nie tak. Teraz też sobie przypomnę jak to było. Tak, no, dobrze mówię. KSW 25, a teraz będzie KSW 62. Kiedy to było? Jak ja tu wyglądam, nie no, drama. Też na Bemowie wtedy mieszkanie. Jest magiczne centrum medyczne. A tą kurtkę cały czas mam, tylko teraz jest przerobiona. Kurde, a ile ona ma lat i się trzyma. Obawiałeś się tej operacji w ogóle? Wiesz co, każdej operacji się gdzś tam obawiasz, bo nie wiesz tak naprawdę jak to się potoczy, jak to się wydarzy, czy nie będzie jakiegoś nieprzewidywanego czegoś, co się nie wydarzy, więc tak, no, ale wiedziałem, że jestem w dobrych rękach, jednak Centrum Medyczne MML, no to jest, wiesz, top, jeśli chodzi o opiekę medyczną, więc wiedziałem, że oddaję się w dobre ręce i będzie ok. No i jak widać, zrobili robotę cudownie. No jest to dzień przed operacją, także na razie jeszcze do końca nie myślę, staram się wyluzować. A to ciężko tak się wyluzować, jak wiesz, że idziesz spać i budzisz się i cię będą kroić, nie? Pan Włodzimierz, bardzo dobry anestezjolog. Tak potrafi dobrać
te znieczulenia, że jak się budzisz i wychodzisz z tej narkozy, no to czujesz się nie jak na kacu naćpany czy coś, tylko po prostu dobrze. 15 minut może gdzieś takiego dziwnego uczucia i później jest okej. Ty, tego iPada jeszcze mało, on jeszcze działa. Znaczy chyba, nie? Masz jakąś taką rzecz ze sobą. No tak, no. Słuchaj, no jako Metal Slug, o to też klasyka, z salonu gier. Słuchaj, no jako gracz, no to zawsze, czy wiesz, czy w telefonie, czy jakaś konsola, wiesz, no teraz na szczęście mam kozacki laptop, którego wiesz, nic nie zagnie, więc mogę go zawsze brać wszędzie i zawsze za granicę, wiesz, przed walkami i pograć w kozackie gry, a nie takie minigierki, więc fajnie. No wiadomo, no czasy się zmieniły, technologia poszła do przodu. Pamiętam przed tą operacją, jak mi dali ten. A no wtedy miałem taki okres, że byłem strasznie wkręcony w zombie. Potem mi się znudziło. Myśleć i stresik jest coraz większy, bo to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Widzisz, mówimy ten, nie? Ale kurde, patrz. A, i mówiłem o tej, przed operacją dostałem jakieś tego, no, głupiego Jasia, tak? I był tak fajny, że pamiętasz, doktorowi mówiłem, czy może mnie jeszcze nie usypiać, bo jest tak mega fajnie, wszystko się, wiesz, rusza, zagina, że jeszcze bym chwilę pobył w tym, w tym stanie, ale nie pozwolili. Mówi, zaraz idziesz spać. No to dobrze, to dobranoc. Nie wiem, żebym się nie obudził bez nerki, bo Czarny humor musi być. Ale do tyrany cały czas jest to dobrze. Tu się nic nie zmienia. A ten zaszew kręgosłup jest taki dziwny. Taki ci przychodzi paraliż, to czy paraliż, takie dziwne uczucie przez całe ciało, nie? No bo to w nerwy dostajesz w kręgosłup i no i później ci wyłącza od pasa w dół. Najgorsze w tym wszystkim jest, że ci wyłącza od pasa w dół wszystko. Nie tylko nogi. I potem jak się właśnie budzisz i wiesz, chcesz się wysikać, ale nie możesz, bo nie czujesz. I to nie jest fajne uczucie, dlatego fajny jest później ten mądry anestezjolog, który tak dobierze, że cię to znieczulenie szybko puszcza, no i wracasz i możesz iść do robić swoje potrzeby, załatwiać od razu. Komercja, tandeta. To jeszcze da się obejrzeć, jak nic nie ma. Proszę, to jest klasyk, zbuntowany Ani. Najgorsze to cały czas gdzieś puszczają, nie? Nie no, telewizja to jest jednak... Dobrze, że jest alternatywa. I że nie jest tu uzależniony. Kiedyś wyjdę do walki, do tej piosenki. Kłamio. Dobra, dementuję to, nigdy się to nie wydarzy. Chyba, że mi ktoś zapłaci, nie wiem, $2 banie, to wtedy. Była tak ostatnia poważna operacja, którą miałeś? No taka poważna tak. To jeszcze miałem jakieś mniejsze tam zabiegi, ale taka poważniejsza to była ostatnia. I oby tak było. Tutaj operowałem lewe bodajże, a wcześniej miałem prawe, nie? I pamiętam, jak zerwałem prawe i robiłem to prawe, to doktor powiedział do zobaczenia za parę lat z lewym, nie? I tak było. No bo to automatycznie przenosisz nieświadomie cały ciężar na nieoperowaną nogę i gdzieś tam ona dostaje coraz bardziej i w końcu nie wytrzymała, nie? Wybór Centrum Medycznego MML to nie był przypadek, tak? Wiedziałem, że tam są konkretni ludzie, znają się na swojej robocie i wiedziałem, że tego nie zepsują i że będzie wszystko tak, jak ma być, elegancko i dlatego też wybrałem się tam i wiem, że dobrze zrobiłem, tak? Wszystko idealnie poszło. Ja tam do dzisiaj chodzę, to nie, że tylko wtedy, nie? To nie tylko ja, tam naprawdę, to chłopaków, z czego oni powyciągali, to jest mistrzostwo świata, to co oni robią. Wszyscy w garniakach, ładnie ubrani, elegancko, ja wiesz, spocony, śmierdzący, okulach, w dresie. Freedom! Widzisz, dwujęzyczny koleś. Jest jeszcze Ares, ojej, już go nie ma, to był pies. Etap jeden się zamknął, teraz pora na drugi. Tak mądrego psa to chodź. Każdy, kto przechodził rehabilitację, wie, że to jest... Aż mi się łezka wokół zakręciła. Nie pamiętałem, że on tam był. trening, tak, żeby doprowadzić tą nogę do 100% sprawności. Także skończyło się jedno, zaczyna się drugie. Także co? Walczymy. W kolejnym odcinku.
drugi odcinek. Tu już się zaczyna rehabilitacja, czyli ten początek to jest, nie no, cała rehabilitacja jest przejebana, to jest mega ciężka robota. Czy na początku jak tylko leżysz i tam ci jakieś maszynki, to tam jakieś masaże, coś tam, jakieś prądy puszczają, więc no ale samo dojście na rehabilitację jest, dojechanie jest ciężkie. To obydwa kolana tak samo? Wyglądała rehabilitacja, czy to było... Tak, tylko podobnie, no podobny schemat, podobny... O, Sokodziu. Mario Miranda, pamiętam. Houston. O, ja. Smutny. Goran Rylic. Pyk. Zaprzyjaźniłeś się chyba z nim, nie? No, to tak, wiesz, no on później trenował z nami przez jakiś czas, a później znowu gdzieś tam pojechał, zniknął. No jeszcze Kaszkaj. Cały czas jeździ. Bratu go dałem. Koniec laby, koniec leżenia w domu, w końcu się zaczyna. Ogolony. Nie no, dobrze, że mam brodę. Dramat. Zaczynamy rehabilitację. Droga przez mękę. Pamiętasz, ile to trwało? Co, no to tak do pełnej sprawności wracasz pół roku. Po pół roku rehabilitacji najczęściej no jak wszystko idzie, wiesz, zgodnie z tam jakimś tam schematem, to po pół roku wracasz do takiej sprawności 100%, że możesz robić dokładnie to samo, co robiłeś przed operacją. Później jeszcze sobie tylko trzeba to uświadomić w głowie, że jest wszystko ok. A to trwa różnie. Jedno sobie z tym poradzi w tydzień, drugi będzie potrzebował miesiąca, nie? Albo 2. A ktoś w ogóle nie wróci. Także moja twarz mówi wszystko, nie? Nie dała radę. Nie. Najlepsze to, że mięśnie znikają w chwilę, no nie? Po 2 tygodniach nie masz nogi, nie? Wyglądasz jak jakaś taka babcia po 80. I ta skóra taka wiotka, nóżka taka chuda. Jaki patent ze skarpetką. Trzeba się tego wszystkiego nauczyć, nie? Michał Gala, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiam. Michał, no dobrze pamiętałem. Magister. Ciekawe co u niego. To też jest kwestia pewnie indywidualna, no ja po prostu chciałem wrócić do 100% sprawności. Wiedziałem, że można, no bo jakby to nie jest operacja, jak przechodziłem ją drugi raz. Nie pierwszy, ja ją przechodziłem na operację i wiedziałem, że po prostu wracasz do sprawności. I nawet mówią lekarze, doktorzy, że jak to wszystko się dobrze, wiesz, zagoi, rehabilituje, to wiązadło jest mocniejsze niż takie oryginalne, które mamy. Człowiek jest tak upośledzony, nie? I jedna rzecz ci strzeli i... No wiesz, co masz zrobić, nie? No kamera ci patrzy na ciebie i co masz zrobić, nie? Ja ogólnie mam chude nóżki, a tu jeszcze ci chudnie ta noga, to w ogóle już wygląda jakby dramat, nie? Tam elektrody podłączane, żeby pobudzić ten mięsień. Z jakiegoś horroru, wiesz, miałem stać zaraz, nie? W Silent Hillu, taka potwór. Ten mięsień praktycznie jest nieużywany i noga chudnie. I moja narzeczona Dorotka cały czas przy mnie zawsze. Bo patrz jak już ta noga zaczyna wyglądać tutaj, nie? Jakby jakiegoś gościa z anoreksją. Nie śmiać się tam za kamerą, jak wyglądałem. No tak wyglądałem, no daj swoje zdjęcia sprzed 10 lat, zobaczymy. Pamiętam jak robiłem tą rehabilitację i cały czas prosiłem tego swojego rehabilitanta, żeby pozwolił mi wsiąść na rower. Nie stacjonarny, tylko zwykły. On mówi, że nie, że jeszcze trochę, jeszcze jest za wcześnie. Ja mówię, czemu? No bo wyskoczy jakiś pies, wywrócisz się, spadniesz na tą nogą, będziesz się podeprzeć i będziemy robić wszystko od nowa, nie? Mówię, no i jak? Przecież nigdy się nie wywróciłem, jak tak może być? Ja pamiętam, że ja się z nim kłócę na ten temat, że mi zezwolił, bo chciałem powiedzieć, że ma mi pozwolić. No i wchodzi inna klientka i kuśtyka bardzo mocno po tej samej operacji i on się pyta, co się stało. Ona mówi, że spadła z rowera, nie? Ja mówię, dobra, to już nie proszę. Z roweru. Z rowera? Z roweru. Ktoś się doczepi do tego, nieważne. Także minęło 1,5 miesiąca od operacji. Rehabilitacja jest coraz cięższa, zakres ruchu już jest. Się za kamerą śmieję, że tą kurtkę dopiero wyrzuciłem parę miesięcy temu. Była dobra i cieplutka i fajna. Mogę wyprowadzać spokojnie psy na spacer i rzucać im patyki, chodzę już na siłownię. To jest takie śmieszne, nie? Nie, patrz, 1,5 miesiąca, jak mi się już wyraz twarzy zmienił, nie? W tamtym odcinku, a w tym, jaki tu już jesteś szczęśliwy. Z tą komorą hipobaryczną to też było dziwne, że siedzi się w niej jakieś 1,5 godziny, czy godziny, już nie pamiętam. I pamiętam, jak byłem pierwszy raz, to jak od razu jak tam wszedłem, zachciało mi się sikać, nie?
Nie mogłem już wyjść stamtąd, nie? I potem powiedziałem, dobra, następnym razem to idę na pewno do toalety. No i poszedłem do toalety i znowu wszedłem do tej komory i pierwsze co mi się zachciało śmiać tam, nie? I znowu musiałem walczyć sam ze sobą. Zamiast się, wiesz, zrelaksować, położyć, zdrzemnąć, no. Za 4 minuty rozpoczynamy wyprowadzanie. Nigdy wcześniej z tym nie miałem wspólnego, ale mówię, no dla zdrowia, jeżeli to na pewno nie zaszkodzi, a może tylko pomóc, no to mówię, trzeba spróbować, tak? Trzeba skorzystać. Nie wiedziałem, jak zareaguję na to, tak? No bo jednak jesteś gdzieś... Pamiętam, że się bardzo dużo po tym spało. To taki efekt, który od razu czułeś, tak? Taki, że od razu wracasz do domu i kładziesz się, idziesz spać i śpisz jak dziecko przez 10 godzin. Nikt ci nie budzi. Także to był taki efekt, który czujesz momentalnie. Wysikałem się 2 razy przed wejściem tutaj, nie? Tak to nic nie dało. No musiałem walczyć ze sobą. Czy walczę cały czas? Także pierwsze wrażenia są takie po wyjściu, że trzeba iść gdzie? Do toalety. Nie wolno teraz jakby zaprzestać tej rehabilitacji, bo to jest powiedzmy dopiero 30% całej tej operacji rehabilitacji. Procesu. Teraz pójdzie ta informacja w tym odcinku. Jeszcze cieszyńskie blachy. Czapeczka na głowę. Gdzie to jest? Idziemy. A, no tak. Retrospekcja wszystkich walk. Jak dużo wcześniej wiedziałeś, że to się wydarzy, w sensie twój kontrakt? Nie pamiętam, ale dużo wcześniej wiedziałem. Chyba przed operacją już wiedzieliśmy. Czy to była twoja główna motywacja ogólnie właśnie w rehabilitacji? No tak, wiesz, że podpiszesz kontrakt z UFC, to czy już podpisałeś tak naprawdę, no to w końcu ja spełniłem swoje jedno z największych marzeń, dostałem się do tej organizacji i to trzeba było tylko zrobić tą rehabilitację, wyleczyć kolano do sprawności 100% i w końcu zrobić ten wymarzony debiut. Pierwszy rewanż. Nigdy nie przegrałem rewanżu. 3-0 w rewanżu. Z każdej walki wyciągasz coś dla siebie. No to jest doświadczenie, którego nie zdobędziesz grając w gry, czy oglądając, nie wiem, telewizję walki, tylko to musisz przeżyć, poczuć, przyjąć, oddać. No tu już mam te kolana tak oklejone, bo już nie trzymało nic. A okleiłem 2, żeby go zmylić, żeby nie wiedział, które, to mówię, to oklejam 2. No i ten moment, nie? Kontrakcik trzymam w tej ręce, ja już tu wszystko wiem. Kurczę, bo tak dawno już nie pamiętam nawet, co wtedy czułem. Na pewno byłem mega szczęśliwy. Czy to był szczyt w ogóle twoich marzeń wtedy? Wiesz co, nie, to był jakby nie szczyt, tylko ten pierwszy element, pierwszy szczebelek, pierwszy schodek. Szczyt szczytowałem niedawno. A jeżeli to słyszycie, to mój piesek właśnie sobie pije, ale jest gorąco, także musimy mu wybaczyć. No ale faktycznie długo piję. Dobra, skończę. Okej, kolejny odcinek po ogłoszeniu. Siema, witam wszystkich w kolejnej części telenoweli o Telenowela. mnie, o operacja Big John. Drunken Master. Na początek sorry, że tak długo czekaliście na trzeci odcinek, było to związane z tym, że mieliśmy trochę materiału do skręcenia. A to nie była moja wina, że tak długo czekali ludzie na odcinek, tylko twoja. W sensie kogoś, kto siedzi za kamerą. Bo on to montował i montował wolno. Nie miałeś wcześniej, nie piłeś chyba takich materiałów, nie? Wcześniej. Nie, to był pierwszy taki... No tego typu materiał, większy, jakieś wideoblogi, pokazanie mojego życia, że tak powiem. Jak się z tym czułeś w ogóle na początku, że będziesz za tą łaził? Wiesz co, spoko się czułem, bo gdzieś tam chyba się poznaliśmy trochę wcześniej przy okazji jakichś wywiadów i gdzieś tam Analogs do dzisiaj towarzyszą przed walkami. Pozdrawiamy chłopaków ze Szczecina. No żeśmy się po prostu, może polubili to za duże po słowo, ale no, nadajemy na podobnych falach. O i znowu piesek, którego już nie ma, Ares. A ja cały czas Manto to jest coś niesamowitego, jak ja długo z nim jestem, praktycznie od początku swojej kariery, nieustannie, z chłopakami, nie? I
Też jest fajne. Całe życie w Manto. Cieszy. Jedziemy do mojego miasta. To jest pierwszy kawałek analogsu, który dla mnie zrobili. Wieża Piastowska. Mój brat. Pozdrawiamy. Słynny park za kościołem. Tak jak mówię, no on wygląda teraz dużo lepiej niż wtedy. Ale tam były pierwsze gale prawdziwe MMA. Nawet były biletowane. Prowadziłeś jakiś bilans tego, co tam się działo? Nie, nikt nie prowadzi. Za dużo, to nie naliczyłbyś. Gdzieś na swoje może tak, ale tam to co chwila się coś działo. Dzięki czemu zawsze wygrywałeś? Byłeś szybszy, silniejszy? Nie wiem, nie pamiętam. Chyba, bo chciałem po prostu. Chciałem wygrać i wygrywałem. Kolejne miejsce ważne dla mnie ze względu na to, że zarabiałem tu pieniądze, jeden z pierwszych i spędziłem strasznie dużo czasu. No, nie ma, zamknięte, no 4 spusty. 5 lat chyba, jeśli dobrze pamiętam. No dużo się działo fajnych rzeczy. Mówimy o księgarni, nie? Tam uczęszczałem cały czas, czytałem książki. Ciao, ja jestem Honza. Myśmy teraz byli w Teskim Teszinie. Zjedliśmy se... Po czesku już zapomniałem, kiedyś umiałem mówić, ale jak się nie używa, to szybko się zapomina. Przez to przeskakiwałeś granicę w jakiś tam... Tak, często my za dzieciaka chodziliśmy na czeskie osiedla jeździć windami, bo mieli. I na przykład szliśmy na basen czeski, bo był taki, wiesz, był troszeczkę lepszy od tego naszego i beta. Nie zmienia się nic. Chociaż chyba fryzurę zmienił w końcu. No, to jeszcze jest stary klub w Cieszynie, to jeszcze było w remizie strażackiej zrobione. Teraz mają lepszy, fajniejszy. Oktagon Team Cieszyn. Zawsze jak jestem w Cieszynie, no to wiadomo, na trening wpadam, chłopaków odwiedzić, zobaczyć co się dzieje. Fajną ekipę mają, naprawdę, jak na takie małe miasto, to co tam się dzieje, to wszystkie amatorskie gale to przejęli w ogóle. Wygrywają wszystko i też mają paru fajnych zawodowców, którzy też coraz wyżej, nawet w KSW już ktoś walczy, na tym oktagonie czeskim. Także fajnie się tam dzieje, naprawdę. MMA w Cieszynie jest na bardzo wysokim poziomie. Meta to zbudował od niczego, od zera. Coś mówiłem, nie pamiętam co, wybiło mnie to z rytmu. A, o Czechach, tak. No i właśnie chodziliśmy dam pauzę na chwilę. I właśnie chodziliśmy na basen na Czechy i wracając z basenu to jeszcze szliśmy do okolicznych wieżowców pojeździć windami, nie? Bo u nas nie było, oni mieli. No. Wchodziliśmy, jeździliśmy windami, nie? Taka rozrywka za mało lata. Mega ciekawa. Każdy, kto jest w Cieszynie, nie jest czym sobie robi zdjęcie z 20-złotówką i z rotundą, no bo ona jest na 20 złotówce. 120 schodów do pokonania. Ale już pięknie chodzę, nóżka zdrowa. Ile to było miesięcy? Nie pamiętam, nie powiedzieliśmy. Ale jak patrzę na siebie, no to już będzie ze 3. miesiąc, 4. Spoko, nie siedzisz sobie na takiej wieży, ktoś cię atakuje, ty go oblewasz smołą, no. Z łuku strzelasz. Mam trochę wolnego i okazję, żeby właśnie odpocząć i się wyluzować. Mega fajny klimat w tym mieście, przynajmniej dla mnie. Cały czas No i potwierdzam. co, a teraz wracamy do mojej rzeczywistości. To już musiało być później, to już nie, jak już w sprawie 100%, to już musiało być ze 5 miesięcy. Gdzie jedziemy? To jest powrót? Nudny. Przewiniemy? No dobrze, jedziemy dalej z tematem. Piękne wejście. Powiem Ci, to było tak dawno robione, ale powiem Ci, że pomontowałeś to dobrze. To jest ten montaż pod muzykę, pamiętasz? A, było coś. Że najpierw jest... Połączenie dwóch światów, wiesz. Ta. Ale to jest klimatyczny odcinek. Tu będziemy mało mówić, pewnie tu będziemy słuchać. Ale tu już jest fajnie, tu już noga pracuje, tu już wiesz, na maksa już cisnę. Patrz ile tu jest, wiesz, ile tu jest sentymentalnych rzeczy w tym w ogóle. Wiesz, Dariusz Mus Gargamel, który nie żyje, mój pies, który nie żyje. No to było parę lat temu, nie? Ale nie, tu ciężar jest gruby. Ale to nie chodziło o ciężar, tylko o stabilizację. Widać to skupienie w oczach. Bo ja wiedziałem, jaką muzykę będziesz podkładał, więc musiałem zagrać.
schody są, żeby nie wiem, a tutaj są długi na razie, krąg. Ale to zbliżenie na kolano zrobiłeś cudowne. Że się zgina już. Ale to już są takie momenty fajne w tej rehabilitacji, nie? Już po tym, że już robisz praktycznie wszystko normalnie. Już się nie bawisz w jakieś dziwne ćwiczenia, tylko takie, które czuć tak, no, na poważnie. No ale trzeba było zrobić tamte inne, które wyglądają śmiesznie, a są... Marcin głowa. Żeby później mu zrobić właśnie te ćwiczenia już takie ciężkie i, no, i wrócić normalnie do formy 100%. Ale tu jest idealnie z muzyką połączone, to przez... I skok. Ciekawe go tam trzyma. Już mięsień odbudowany, już ta noga nie wygląda jak... Prawdziwe, nieudawane. Nie, to nie graliśmy, to było. Uwielbiam ćwiczyć z lżejszymi. No, ja też. O, coś tam brawo biło. No mu tak mówiłem, że w tym odcinku za dużo nie będę mówił, no bo co ja tu mam mówić? O, są magiczne rękawice, pamiętam. Dostałem od Daniela Omielańczuka. Pierwszy, żebym się przyzwyczajał. A końcówka nie była ogólnie rehabilitacja. Tak, no już widzisz, tutaj już no już sparingi, o banan. Jak już sparingi robiłem, no to już naprawdę to już były, wiesz, ostatnie dni rehabilitacji. No, Kamil też fajną robotę zrobił tutaj. No. To pamiętam, taki był przełom, jak przyszedłem z tej rehabilitacji właśnie od Michała do Kamila, to już wiedziałem, że mogę robić dużo więcej. I że można już zacząć tyrać na matę. Sparingi, kulanki, wiadomo, że nie na 100%, ale że już można zacząć coś robić. Czy te ćwiczenia one były według systemu rehabilitacji tylko, czy one brały pod uwagę to, że jesteś Nie, on jakby piłkarz robi inaczej, tenisista robi inaczej, ja jako zawodnik sportu walki też robię inaczej, także to tam jakiś gdzieś tam schemat i podstawa jest może ta sama dla każdego, ale już później im dalej powiedzmy w las, to te ćwiczenia się zmieniają, tak? Bo wiadomo, że w każdym sporcie jednak te ruchy pracują inaczej, tak? Kolana, mięśnie, także ja potrzebuję dane ćwiczenia, piłkarz, koszykarz, siatkarz, atleta, jakiś tam inny potrzebuje inne ćwiczenia. Nie? Ale baza na pewno jest ta sama. Skończyłeś rehabilitację, jesteś na zero i dopiero możesz się przygotowywać do walki. To czy może nie jesteś na zero po skończeniu rehabilitacji, bo sama rehabilitacja to jest naprawdę ciężki... Kurczę, to jest naprawdę ciężki trening, no nie? To jest tyrka, zresztą widziałeś to, no, z każdej takiej sesji rehabilitacyjnej wychodziłem spocony, więc nie jesteś na zero, ale też to nie jest, wiesz, to co byś chciał, no nie? Mówię, bo jak skończysz rehabilitację, jeszcze jest najważniejszy etap, czyli psycha. Trzeba uświadomić sobie to w głowie, że to kolano już jest kontuzja jakakolwiek, już jest zaleczona i można robić wszystko normalnie, no nie? Ale na to też trzeba troszeczkę czasu. Ale to było śmieszne. I poszło. I co, jesteśmy tuż przed walką. Zajebista skóra. Stockholm City, Szwecja. Ładnie tam. Jest MML. Ekipa wsparcia.
Ci, którzy mnie naprawili. Nie raz, nie dwa i nie tylko mnie. Jest Lechu. I O2 nie O2, jak on się nazywało? Global Arena, tak? Moja mama, pozdrawiam, nie pamiętam jak się nazywała ta arena. I Il, kolego. Do dzisiaj mamy kontakt. Joe Silva jeszcze. Mama! Ta flaga cały czas jest. Miała być upgrade'owana, zmieniona, ale wiem, że jest chyba cały czas taka sama. Jest przerobiona. No. Ale wyżyłowany, pięknie. Hotelowy lobby. Winda. Pies. Ja. A, też ma skórę pewnie taką jak ja. Czarek. O, jest słynna ściana z tego, z Wolfensteina. Czułeś już wtedy ciśnienie, czy... Wiesz co, nie pamiętam, czy to już jest po ważeniu? Tak, to już na pewno. Po ważeniu tak, bo już wiesz, już waga zrobiona, już nie myślisz o tym, żeby jeść, żeby trzymać te gramy i tak dalej i zaczynasz myśleć o walce, więc zaczyna wchodzić Treneiro. Już do tej walki szykowałem się w innym klubie niż jestem teraz obecnie, w Ankosach. No, epizod w tamtym klubie, już wszystko zostało powiedziane, co miało być powiedziane, wszystko zostało wyjaśnione, także nie ma sensu na nowo o tym mówić tym samym. Dużo ludzi obstawiło. Jak wygram walkę, każdy mi musi chyba 5 dych oddać, nie? I właśnie nikt mi nie oddał tych pięciu dych, no nie, do dzisiaj. A wiem, że bardzo dużo ludzi obstawiło. No, to jest po ważeniu jeszcze ten wieczór, więc tak, to jeszcze jest taki ten, ale już przed spaniem już są emocje duże. Ale trzeba zwrócić Szwecji honor, bo jadłem tam najlepszego steaka w życiu i najlepsze żeberka. Z tego absurdalne. Był cudowny. Wiadomo, że po zwycięstwie to wszystko smakuje, ale był mega. Nie? Piwko przed każdą walką, małe. Taka tradycja. Ale ja tylko połowę. Maciej Kabulski. Nie wiem, komu biłem brawo, ale biłem brawo. Szymonowi, bo coś tam zmontował dla mnie przed walką, taką motywacyjną motywacyjny secik taki. Do dzisiaj na tej motywacji lecę, Szymon. Zaryzykuję stwierdzenie, że chyba nigdy w życiu nie jadłem tak dobrego steka jak tutaj w tej knajpie teraz. Czyli to było jeszcze przed walką, nie po walce. Czyli po ważeniu, więc to też mogło mieć wpływ, ale nie, był naprawdę kozacki. Słuchaj, sama mnie tak ubierałaś, pozwalałaś mi, więc ci się podobało, więc teraz nie ten. Wiadomo, czasy się zmieniło, moda się zmieniła i tak dalej. To już nie jest. Człowiek się uczy na błędach. Dzień walki. Kurde, mega, nie? Tyle się przeszło. Ta kontuzja, ten kontrakt. I w końcu jest. Tu pamiętam, że była mega shitowa kawa. Kawa jest skurwiała, bo to chyba Tam to powiedziałem dosadniej. a zaraz nie wiem, muszę wiedzieć, ale nie. Ale była. To śniadanko jest cudowne zawsze po tym. Na drugi dzień po poważeniu. Co jesz najczęściej? Jajka, bekon. Jajka i bekon. Krzychu Jotko też walczył wtedy na tej gali. Sobota, jaki uprzejmy. O, jest. W hotelu po to projekt w gry Wolfenstein. To Ale tak to wygląda, nie? Potwierdzam. Emocje, no emocje to rosną z każdym momentem. Ja się cieszyłem, że jesteś. O. Shake Kwid. Muszę moje swoje konto bym chciał odnaleźć na tej gierce, bo nie chcę się grać od nowa. Już tam byłem mega kozakiem. Shake and Fidget, jakoś tak się to mówiło, nie pamiętam.
O, może włodarze tej gry by mi pomogli. I moje konto oddać. Właśnie, gdzie jest to zdjęcie? Mam jeszcze do niego. Dla ciebie. Proszę, słucham. Jest jeszcze więcej przeróbek w tych ręcznikach. Wejdź na ten. A, tam wtedy było pierwsze jak nas ubrali, przerabiali nas. Ludzie mają pomysły mega, nie? Że im się chce. To trzeba było odszukać te zdjęcia gdzieś. Nie. Jaki dowód mi zrobili? Ej, mogę sobie teraz zrobić nowy dowód, to mogę sobie zrobić tak. Mi Radogostów zablokował. Tu chyba pierwszy raz wychodziłem do tego, właśnie do Naloxów, bo mi zabronili do Radogostów. Ale Radogości zagrają mi na rynku za niedługo. To jest jakiś zawsze problem? W sensie jak dasz... Wiesz co, nie wiem, bo to Radogości, nie wiem czy oni byli w tym ZAX-ie całym, w tym może jakimś spisie, może ich nie było tych piosenek wszystkich, nie wiem o co to chodziło. Ale zablokowali mi ich. Czyli ty dajesz muzykę, którą chcesz mieć, a oni ci mówią tak nie. Tak. No 2 razy chyba prosiłem o Radogostów, 2 razy mi ich zablokowali. A tak to raczej zawsze to co chciałem to puszczali później. Legendary Polish Power. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Ja to wymyśliłem. Czasami mi coś wyjdzie. Na czym się skupiasz przy takich ostatnich setach? To żeby wiesz, tutaj to jest takie nie, żeby przepalić. Tak naprawdę chcę to mieć za sobą, nie? Bo tak naprawdę zawsze sam robię ten rozruch. Tutaj robiłem z trenerami, z sparring partnerem, ale ogólnie zawsze to robię sam. Po prostu wiesz, żeby przepompować tą krew po ważeniu, żeby to się wszystko przemieliło. Ruszył organizm, ruszyć serducho i później już tylko leżysz i czekasz na wisienkę na torcie, czyli walkę. Jakbyś miał szpiega z przeciwnego obozu, to by coś podejrzał? Nie, wiesz co, nawet jakby coś podejrzał, to ci nic nie da, no to jest za późno, tak, już wszystko zostało zrobione, już wszystko zostało ustalone, to także te ostatnie tam, to nie mogą sobie, wiesz, jakby szpieg był cały czas na przykład na macie, tak, to wtedy tak, no bo wiesz, widzisz jakie akcje szykujesz najbardziej, na czym się skupiesz, na jakiejś obronie, a to jest tylko, wiesz, przepalenie, no nie. Się stukał pewnie. Dziękuję. O, Szymon, jakie ujęcie. Co? Dzięki, że to byłam ja. Ty byłaś ty? To było tak, że wszyscy cię zostawili wtedy, żebyśmy spokój, pamiętasz? A ja tak lubię, wiesz, ja już w dzień walki to już lubię być sam ze sobą. Każdy nam coś chce ci powiedzieć, doradzi, a to już wiesz, to już nic nie zmienisz, nie? Dlatego to każdy jest inny, no jeden będzie potrzebował, wiesz, mieć 100 osób koło siebie, drugi tylko jakąś tam, wiesz, najbliższą. A ja lubię być już sam. Sobie trenerzy omawiają. Czy taktykę masz zawsze przygotowaną już chyba na początku, nie? Przygotowań w sensie, No tak, ale to wiesz, to sobie tam szczegóły, no to tak jak masz egzamin jakiś, tak, no to już uczysz się powiedzmy do egzaminu miesiąc, ale przed wejściem na salę jeszcze sobie tam najważniejsze rzeczy przeczytasz, tak, przypomnisz o co chodziło, więc na takiej zasadzie, tak. O, pa jak zajebiście mam koszulkę wpuszczoną w spodnie, jak to dobrze wygląda, No tak zawsze chodziłeś, do tej pory tak chodzisz. bo mi jest wtedy ciepło w nerki. pamiętam atmosfera tam w tym pokoju była, że można było ją ciąć. No ale tak mniej więcej jest, no. To się nie zmienia. Nie wiesz co ze sobą zrobić, nie? Czekasz i co, no odpalisz film i... To czekanie jest najgorsze w tym wszystkim, no nie? Nie pójdziesz na przykład sobie na miasto pobiegać, czy gdzieś tam pójdziesz, wiesz, nie, na pizzę, no bo nie możesz, więc siedzisz i czekasz, no nie? No i czekasz. I czekasz. Najgorszy kurwa okres teraz. No i czekasz. I tak leci minutka z minutki. Słuchaj, no teraz ja przecież przed walką obejrzałem, przed Adesanią obejrzeliśmy, bo jeszcze ta kwarantanna, no to nie mogłeś opuścić terenu hotelu. No to obejrzeliśmy w 2 dni. W 2 dni obejrzeliśmy Hobbita i Władcę Pierścieni, te wersje reżyserskie, te dłuższe, no nie? Bo to było, wiesz, jedyny mój obowiązek to był rozruch wieczorem i tyle. No to co ja miałem robić?
Teraz już mnie znają, już nie muszę pokazywać palcem. Widzimy się na hali. A, bo ty zostałeś. Jeszcze nie miałeś tego statusu, wiesz, żeby ze mną jechać. Do dzisiaj nie masz. Czuję, że ta walka będzie inna od tych wszystkich wcześniej, co miałeś? Nie wiedziałem, jaka ta walka będzie. Co czułem, nie pamiętam co czułem, bo to było zbyt dawno temu. Wiedziałem, że wiesz, to była po kontuzji, po przerwie. Dla największej organizacji MMA na świecie, wiesz, wchodzę i będę walczył. Dopiero uświadomiłem sobie, co się dzieje dopiero w środku, w oktagonie. Gdzie jestem, co robię, po co tu jestem, no nie? I pamiętam, że się obudziłem, jak mnie Ilir trafił takim prawym czy lewym, takim sierpem. Mówię, aha, okej, przyjechaliśmy na walkę, dobra, trzeba walczyć. To lubisz, nie? Akurat tak się obudzić. Wiesz co, no musisz to lubić, musisz jako zawodnik sportów uderzanych, walki, musisz lubić przyjąć, lubić, wiesz, przyjąć ten ból i go zaakceptować i oddać, no nie? Tego nie zaakceptujesz, nie polubisz, nie będzie ci to sprawiało przyjemności, jakkolwiek dziwnie to brzmi, no to nie masz czego tam szukać, no nie? Jest ekipa, z takim wsparciem to wiesz, nie można było przegrać walki. Ja to telefonem nagrywałem, bo kamerą mi też. Ta, nie mogłeś wziąć. Nie wiem, czy to będziesz miał ten moment, czy nie, tutaj z tego ujęcia. Pójdzie takimi cepami we mnie pójdzie. Baliśmy się, że ten, Że że UFC prawa. nam zabierze materiał. Pamiętam tylko tutaj właśnie, że po tym pierwszym kopnięciu na głowę on się tak, nawet nie wiem, czy to nie było tutaj, w tym momencie, tak. Tu mnie trafił gdzieś, nie było widać, bo byliśmy za słupkiem, ale gdzieś tam mnie trafił. Aby się tam znaleźć, no spełnić po prostu swoje marzenie. Spełniło. Po pierwszym kopnięciu na głowę podnosił strasznie wysoko ręce podniósł. Wiedziałem, że jak pójdzie na wątrobę, to wejdzie. Przepraszam wszystkich. Jako operator kamery się nie spisałeś. To jest dobre zdjęcie. Bo tu jest... Wisi gdzieś? Nie. W MML-u wisi na pewno. Mega uczucie, nie? Właśnie, muszę powiedzieć, że po wywiadzie wszyscy co na mnie stawiali, wiesz ile hajsu była ten, muszę Cały czas to samo, mają oddać hajs. cios życia. Ja... Nie wiem co powiedzieć, słuchaj, to do mnie dopiero dotrze za 2 dni, nie? No właśnie, no właśnie. No to tak wiesz, wiesz. Pamiętasz coś z tego uczucia? Nie, w ogóle na przykład tego momentu w ogóle nie pamiętałem, że coś takiego było. Ale tak jest, to walka dopiero dociera na, wiesz, po jakimś czasie, nie? Czarek, jak tam się na kolana. Powiem Ci, że po Twojej walce to cała gala już dla nas nie miała sensu, nie? Co jest dla Szwedów? Ustawiłem ten powrót z walki. Są rzeczy ważne i ważniejsze. SMS-a od kuzyna w treści. Jadu, przyszedłeś do legendy, twoja skóra była dzisiaj jak z łuski smoka, a ręce i nogi młotem kowala. Jak będę miał córę, dam jej na imię Janina. To było od tego, od Piotrka chyba. O, jest rodzinka. Kuzyni, mama, teściu. Ojciec. No, byłaś na robocie. Jesteś tutaj, pamiętaj. Byłaś ze mną mentalnie. Ja to czułem. Twoje ujęcie ostatnie jest nie bez przypadku. Coś ci czasem wyjdzie. Tam początek zepsuł, ale końcówkę naprawił, nie? No parę lat tego nie widziałem, także wrzuciłem wspomnienia, łezka się zakręciła. Tak jak mówiłem, pojawiły się tu postacie, których już z nami nie ma. Dużo się wydarzyło od tego momentu, od tego debiutu. Dobrych, złych rzeczy, ale finalnie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, osiągnęliśmy ten szczyt. Także no fajna pamiątka, fajne wspomnienia. Jakiś czas będę sobie do tego wracał. Mam nadzieję, że wy też do tego wrócicie i będziecie to przeżywać z podobnymi emocjami jak ja. No zajebiście, no to tylko udowadnia, że warto wierzyć i walczyć o swoje marzenia i się nie poddawać. I jeszcze tak od siebie to w sumie no mogę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy byli, są
i będą w tej mojej drodze, a szczególnie Dorotko tobie, bo ciebie nie było na tej walce, ale w materiale byłeś. Ale zawsze jesteś tą niewidzialnym, tym takim, wiesz, filarem. Także dzięki wszystkim, którzy byli wtedy i są dziś i wspierają. Pozdrawiam.